Witamy wszystkich serdecznie. Wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Pan Zdzisiu dzisiaj bez fali, bez fleta, bez piosenki. Jak możecie zauważyć, nade mną jest nasza pospolita Cyprynus karpiu, nasz ulubiony karp. Ulubiona ryba wielu wędkarzy. Nie mówię, że wszystkich, bo oczywiście ja osobiście na karpia to się nie zasadzam, nie lubiałem nigdy łowić, karpiować. Wolę się zajmować inszymi rybami. W każdym bądź razie dzisiaj Wam powiem niekoniecznie powiem Wam o karpiu, ale w Australii. Co się dzieje z takimi australijskimi karpikami? U nas karpie tutaj są podawane, czczone, wypuszczane, głaskane, cmokane i co tylko można z rybą zrobić. Wypuszczane do zbiorników, robione, fotografowane i zajmują dużą część albumów ze zdjęciami niektórych wędkarzy. Są okazami takimi właśnie na zasiadkach karpiowych. Co z karpiami dzieje się w Australii? Już spieszę Wam z odpowiedzią. Otóż do Australii oczywiście karp został sprowadzony w 1907 roku. Coś tego to jest krótka taka historia. Wędkarze go tam zatargali, chcieli go użyć jako przynęty na jakiegoś drapieżcę. Australia słynie z drapieżców. Jak będziecie chcieli, to poszukamy drapieżców podobnych do naszych w Australii. Dzisiaj o karpiu. No i oczywiście, tak jak u nas z sumikami, najpierw miał być biznes, a później skończyło się na wielkiej klapie. Otóż nasz Cyprynus karpiu bardzo ładnie się zaaklimatyzował i wyparł rodzime gatunki. Do tego stopnia po prostu, że 80-90% biomasy ryb w jeziorach w rzekach stanowią po prostu karpie. Nie rosną one do dużych rozmiarów, są raczej takie mniejszych rozmiarów, bo jest ich tak dużo, że po prostu środowisko nie jest w stanie ich wykarmić i jest traktowany w Australii jako szkodnik. I teraz oczywiście co za tym idzie, to wszystkie te organizacje walki z karpiem w Australii, bo takie istnieją, powiedziały tak: że karp przekopuje, że nie ma roślin, że wyżera nam wszystko, że że woda jest mulista. No jak karpie dobrze żerują, to niestety podnoszą ten mułek. I woda często w stawach też można było zauważyć, jak dobrze karpie żerowały, woda w stawach zmienia kolor na taki brązowawy, a co za tym idzie właśnie to jest to, że one kopią w dnie. No i teraz wymyślili sobie coś takiego. Już Wam pokazuję Wam napis, nazwę, jak pozbyć się takiego karpia. Otóż, żeby pozbyć się takiej ilości karpi, to nie są w stanie, koszty odłowu tych karpi są zbyt wysokie, to lepiej te karpie wytruć. I wyizolowali tego wirusa, bo ten wirus już był w Iranie tam, ale to też o tym nie będziemy mówili. W każdym bądź razie pokazuję Wam nazwę wirusa, Cyprinia herpes virus 3, który w 2014 bodajże roku, czy 2016, australijski rząd zatwierdził, że będą używali tego wirusa do unicestwiania, tutaj mi zaraz YouTube zarzuci, do po prostu zmniejszenia populacji karpia, i ten wirus wprowadzony został do wód australijskich. I teraz patrzcie, co się zaczęło dziać z rybami. Oczywiście ten wirus atakuje również karpie koi, ale to za chwilę pokrótce Wam pokażę zdjęcia i zaraz Wam pokażę fajny artykuł, który znalazłem. Proszę bardzo, co się dzieje. Rybie skrzela, jak możecie u góry zauważyć, tutaj rybie skrzela obumierają, wirus atakuje układy krwiotoczne, znaczy krwiotwórcze, nie krwiotoczne, ale krwiotwórcze, także i serducho. Zobaczcie, tak wyglądają wymęczone karpie
wymęczone karpie po wprowadzeniu tego wirusa, a tutaj macie obrazek, co się dzieje na jeziorach w Australii. Po prostu te ryby później są zbierane, gdzieś odławiane, utylizowane, nie wiadomo czy nie idą, czy one są zakopywane gdzieś z dala od rzek, jezior. Pamiętajcie, że wirus rozprzestrzenia się przez wodę, że ten wirus może rozprzestrzeniać się przez wodę i atakuje karpie. Zaraz Wam powiem dokładnie, jakie to są karpie. W każdym bądź razie takie widoki w Australii. Kiedyś mówiono, jeżeli tam ktoś, jakiś żurnalista jakiś zobaczył, zrobił aferę, że snęło w Australii, usnęło, zdechło tyle i tyle ryby na takim i takim akwenie, no to zaraz odpowiedź była, że po prostu była przyducha, temperatura 35, nie było tlenu, karpie podechły. A tu się okazuje teraz, że to są rządowe działania, po prostu do wody wpuszczany jest wirus, który takie sprawy załatwia, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Oczywiście to jest proceder legalny, rząd zatwierdził, ponieważ tu już sięga zenitu, cały ten biosystem jezior jest bardzo, bardzo zachwiany. Ryby rodzinne po prostu wyginęły i o dziwo, patrzcie, nie znalazł się żaden drapieżnik, który sobie by poradził z tym karpiem, tak? Tak jak u nas się mówi, no masz za dużo jakiejś tam ryby, to wpuść sobie szczupaka, wpuść sobie sumę. Dlaczego rząd australijski nie wprowadził jakiejś cennej ryby, która by mogła sobie zaspokoić swój apetyt tym karpiem, a jednocześnie być spożywana może nawet hodowana po prostu gdzieś na eksport do Polski. Widzicie? A u nas mówicie, że sumy sieją, jedzą wszystko, sieją spustoszenie, szczupaki sieją spustoszenie. Proszę bardzo, tam by sobie nie dały rady. Jakby na przykład takiego europejskiego suma tam zaklimatyzował. Ciekawe, co by tam było, co by się działo z tymi karpiami. To jest tylko takie moje, co sobie tam wymyśliłem. I tutaj mamy tego wirusa, całe to zostawimy sobie. Patrzcie, co powoduje takie. Także pamiętajcie, z Australii nie kupujemy żadnych ryb. Nie kupujemy żadnych ryb, nawet mrożonych. Monitorowanie i działanie to jest, ja Wam krótko to opowiem, bo ten artykuł jest, odnosi się do też ryb chwastów, dajmy na to, które mamy w Polsce. Nie mówię o karpie, ale mówię o innych rybach obcych, tak jak na przykład szumik karłowaty. Tutaj to jest, to co Wam teraz przedstawię, to jest rząd, takie ustawy stworzył rząd australijski. Australijczycy przestrzegają ustaw, nie to co u nas się tego nie przestrzega. Jeżeli złowisz karpia na wolności, zabij go w sposób humanitarny i nie wypuszczaj z powrotem do wody. Tak, to jest do tego. Jeśli zobaczysz lub złowisz karpia poza jego znanym zasięgiem, czyli gdzieś, gdzie nigdy nie występował i nagle łowisz karpia, niezwłocznie masz wypełnić formularz online. Są specjalne formularze online, gdzie go złowiłeś, o której godzinie, w jakim zbiorniku, to wypełniasz oczywiście i wysyłasz to online i są komórki, które się tym zajmują. U nas bezprawie rządzi, byczka sobie rozpleniają po własnych stawkach, później kaczki i inne stwory wodne roznoszą po innych zbiornikach wodnych i nagle wielka konsternacja, że ktoś mi tutaj zarybił. No i wędkarze oczywiście też sami sobie robią na szkodę, zarybiając jakimiś dziwnymi gatunkami swoje dobre jeziora i w ten sposób je niszczą. Wracamy do karpia, formularz online i teraz postępuj zgodnie z kodeksem etycznym eutanazji zawartym w dokumencie i tutaj jest eutanazja zwierząt wykorzystywana do celów naukowych i tutaj jest opis w PDF-ie, jak macie postępować, żeby uśmiercić taką rybę. Jest dokładnie opisane, co macie z tą rybą zrobić. To jest wszystko
zgodnie z Instytutem Opieki nad Zwierzętami opracowane i nasze źródła nie podają, co my mamy zrobić z taką rybą, którą już nie możemy wpuścić do wody. Mamy ją walnąć pałką. Tam jest dokładnie opisane, Australijczycy dokładnie opisują, co robi się z takim karpiem. Najwłaściwszym sposobem jest ogłuszenie ryby silnym uderzeniem w tył głowy tuż nad oczami. Widzicie? Jest to samo, co u nas i jest napisane, co masz zrobić. U nas te prawo jest niejasne za bardzo, jak to zrobić, czy to jest humanitarne. Według prawa tutaj australijskiego to jest humanitarne, według naszego prawa to i naszych zielonych tych skoczków to jest niehumanitarne oczywiście. No i tutaj co się dzieje oczywiście, tak długo trzeba go w pałką tłuc, żeby już nie poruszał skrzydłami. To zazwyczaj wystarczy jedno celne uderzenie, żeby ta ryba jak najmniej się męczyła, pyk, w odpowiednie miejsce i ryba jest sztywna, nie potrzeba ją tarmosić, czy tam tłuc młotkiem tak długo, aż ten łepek pękł, nie? I teraz co dalej jest z tymi karpiami? Trucizny mogą całkowicie wyeliminować karpie w stawach i małych plamach, ale nie sprawdzają się w rzekach, strumieniach, płoniawych, zabijają rodzime gatunki ryb. Widzicie? Nawet dopuszczona jest trucizna, jakaś trucizna, która jest bliżej nieopisana, które po prostu powodują śnięcia karpia. I te karpie są utylizowane i prawdopodobnie przerabiane są na nawóz. Przerabiane są na nawozy, bo nie wydaje mi się, żeby Australijczycy robili akurat z tego karpia mączkę rybną, chociaż gdzieś słyszałem, że z karpia australijskiego właśnie tego takiego, jak tutaj widzicie, jest robiona mączka rybna, która dodawana jest do pasz zwierzęcych. Wymagania prawne. Karp jest rybą szkodliwą, objętą ograniczeniami na mocy ustawy o bezpieczeństwie biologicznym z 2014 roku. Tak? Bez zezwolenia nie wolno przetrzymywać, karmić, rozdawać, sprzedawać, ani wypuszczać karpi do środowiska. W Australii jest zabronione. Bez zezwolenia nie można przetrzymywać karpi nawet w ogródku działkowym, w oczku wodnym. Musicie mieć zezwolenie na trzymanie karpi w oczkach wodnych. Jeśli złowisz, musisz go natychmiast humanitarnie unieszkodliwić i gdzieś wyrzucić, to jest napisane dosłownie, wyrzucić z dala od zbiornika wodnego, tym, że jak wyrzucimy 3 km od zbiornika wodnego i podniesie go jakiś ptasio, będzie sobie tam, wychlipie się w jego truchle, poleci się wykąpać na drugie jezioro, automatycznie ten wirus zostanie przeniesiony na jezioro następne. Nie chce mi się wierzyć, że tylko i wyłącznie wirus ten zabija karpia. To jest tylko moje zdanie, ale pamiętajcie, kij ma zawsze dwa końce, tak? Zgodnie z prawem masz ogólny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego, podjęcia rozsądnych i praktycznych kroków w celu zminimalizowania ryzyka związanymi z rybami szkodliwymi objętymi ograniczeniami, które znajdują się pod Twoją kontrolą. To odnosi się do ryb, do wędkarzy, żeby po prostu, jeżeli coś sknocisz, to będzie Twoja wina. Nie tak jak u nas niektórzy wędkarze myślą, że oni dobrze robią, zarybiając zbiorniki na własną rękę. Nigdy nie wiecie, jakie dziadostwo możecie przerzucić ze stawu do rzeki albo z rzeki do stawu. Tutaj jeszcze, to jest bardzo fajny artykuł. Karp pospolity, karp koi i karp lustrzany. To są 3 gatunki, które inwazyjnie występują właśnie w Australii. No. Także co myślicie o takiej gospodarce?
no mają problem z królikami, mają problem z karpiami i to wszystko są gatunki inwazyjne. No niestety. Jakie wasze jest zdanie? Czy karpie, co zrobić z taką ilością karpi i czy choroba, która sztucznie jest wywoływana, żeby je zabić, może przeniknąć do naszego środowiska, do naszych polskich wód i czy na przykład, bo jeżeli nie ma lekarstwa, bo zapowiedziane jest, że po prostu nie ma lekarstwa na tego wirusa, na SVC, czyli wiosenną wiremię karpie w Polsce, w Europie jest, można wyleczyć, ale to jest taki, on podobnie działa. Czy ten wirus, jeżeli on nie ma jakiegoś lekarstwa, czy on nie stanowi zagrożenia dla naszej populacji karpia w Polsce, całej Europie, czy jednak w całej Europie karp jest bardzo powszechny. Jakie jest wasze zdanie? Pozdrawiam serdecznie. Ja i święte karpie z Australii. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Hej!